Dzisiaj skupimy się na dzikim króliku, Oryctolagus cunicolus, bazując na artykuł ze strony Zwierzaki. Zwierzę niby znane, a jednak pełne niespodzianek. Pochodzi z nadmorza Śródziemnego, a zadomowił się w sporej części Europy. Zobaczmy, jak mu się to udało. Zacznijmy może od środowiska. Artykuł mówi suche, piaszczyste równiny, ale raczej poniżej 700 metrów nad poziomem morza. Tak. Tak, dokładnie. Preferuję takie właśnie tereny. Ale kluczowe jest chyba coś innego, to znaczy jego życie społeczne. Aha. To są zwierzęta wysoce, towarzyskie. Żyją w koloniach, od kilku do nawet kilkudziesięciu sztuk. I co najważniejsze, budują nory. Nie takie zwykłe dziury, jak rozumiem. Oj nie, skąd? To całe skomplikowane systemy korytarzy pod ziemią, prawdziwe labirynty z wieloma wyjściami. To ich główna linia obrony. Podziemne fortece? A jak tam jest w środku? Jakaś organizacja? Oczywiście. Panuje hierarchia. Starsze i silniejsze osobniki, rządzą. Co ciekawe, u samic podobnie. To znaczy? Starsze samice kopią nory bliżej centrum kolonii, te bezpieczniejsze. Młodsze są jakby spychane na obrzeża. A do wychowu młodych służą jeszcze inne, prostsze nory. Takie ślepe kiszki, można powiedzieć. I tu jest chyba ten niesamowity mechanizm ochrony młodych, prawda? Coś czytałem. Tak, to jest naprawdę sprytne. Samica, jak musi zostawić młode, które rodzą się, nagie i ślepe. Całkiem bezbronne. Dokładnie. Zatyka wejście do tej nory ziemią, trawą, liśćmi, żeby je ochronić przed zimnem, i przed drapieżnikami. I co więcej, oznacza to wejście moczem albo odchodami. Taki sygnał dla innych, zajęte. To pokazuje, jak zaawansowane mają strategie. Niesamowite. To całe kopanie i życie w grupie musi jakoś wpływać na ich wygląd. Różnią się chyba od zająca, który jest samotnikiem. Zdecydowanie. Królik jest zauważalnie mniejszy, tak około 40-45 cm długości, waga 1,5 kg, mniej więcej. Futro szaro-brązowe i uszy suche są krótsze, bez tych charakterystycznych dla zająca ciemnych końców. Chociaż ogon, omyk, jest podobny, dwukolorowy. Ciemny z wierzchu, biały od spodu. A łapy? Skoro kopią? No właśnie. Przednie łapy królika są dużo silniejsze, przystosowane typowo do kopania nor. Zając tego nie robi w ogóle. To też wpływa na sposób żerowania. Króliki obgryzają roślinność bardzo intensywnie, ale tuż przy kolonii. Potrafią, mocno zniszczyć teren wokół nor. Czyli zostawiają widoczne ślady. Nie tylko nory, ale i wpływ na rośliny. No i źródło wspomina o tych bobkach. Tak, te małe okrągłe bobki, 7-8 mm średnicy, często są składane w tych samych miejscach. Tworzą się takie jakby latryny. Kolejny element organizacji. Dobrze. Mamy więc bezpieczne domy, zorganizowaną społeczność. A jak szybko te miasta się zapełniają? Rozród musi być chyba efektywny. Oj, i to jak? To kolejny klucz do ich sukcesu. Okres godowy jest bardzo długi, praktycznie od lutego aż do jesieni. Pół roku albo i dłużej? Tak. Ciąża trwa tylko 30 dni. A jedna samica może mieć w roku, uwaga, 5 do 6 miotów. 5 do 6? Tak, a w każdym miocie średnio 5-6 młodych. Rodzą się, jak mówiłam, bezbronne, ślepe, nagie. Ale przy takiej liczbie to daje ogromny potencjał. Dokładnie. Mimo że są zależne od matki, ta niesamowita płodność połączona z tymi strategiami ochrony i życiem w kolonii sprawia, że gatunek jako całość radzi sobie znakomicie. Podsumujmy więc. Dziki królik to coś znacznie więcej niż tylko mniejszy kuzyn zająca, prawda? Zdecydowanie. To gatunek z naprawdę złożonym życiem społecznym, zaawansowany inżynier środowiska przez te swoje nory, ze sprytnymi metodami ochrony potomstwa i, oszałamiającą płodnością. Właśnie. To wszystko pozwoliło mu odnieść taki sukces daleko poza jego pierwotnym śródziemnomorskim zasięgiem. To był naprawdę ciekawy wgląd. Dziękuję. I to nas prowadzi do takiego, może pytania na koniec, do przemyślenia, w jakim stopniu ten sukces, poza pierwotnym domem, wynika właśnie z tej organizacji społecznej i zdolności do przekształcania środowiska. I jakie mogły być, albo jakie są
długofalowe konsekwencje ekologiczne wprowadzenia go do ekosystemów, które nie ewoluowały razem z nim. To jest temat na dłuższą dyskusję.